prawdziwe Azory. Wszyscy ściemniali, że tu jest tak pięknie. To jest prawdziwy klimat Azorów, to są prawdziwe krajobrazy azorskie. Poleciałem na najbardziej na zachód wysunięty kraniec Europy. Azory leżą pośrodku oceanu i będąc tutaj, jesteście zdecydowanie bliżej Kanady niż Polski. Powietrze jest tutaj najczystsze na świecie, a wody pełne wielorybów i delfinów. A skoro przy zwierzętach jesteśmy, nazwa Azory pochodzi od pomyłki. Portugalczycy, którzy przypłynęli tutaj z kontynentu w XV wieku i widzieli zbocza pełne ich zdaniem ptaków z rodziny jastrzębi, czyli Azor, nazwali wyspy Azorami. A tak naprawdę tych ptaków nigdy na Azorach nie było, ale nazwa została. Ale jak zwykle moim prawdziwym celem były boiska piłkarskie i mecz Santa Clara, najbardziej na zachód położonego klubu piłkarskiego Europy, który w poprzednim sezonie na swoje mecze przeleciał ponad 49 000 kilometrów, czyli dużo więcej niż obwód całej Ziemi. A u nas czasami narzekają, że trzeba jechać na wyjazd jakieś 500 km. Zaczynamy całkowicie nowy sezon magazynu Lig Egzotycznych On Tour, gdzie pierwszych kilka odcinków spędzimy na Azorach, ale to dopiero początek tej przygody, w którą wy też będziecie mogli być zaangażowani, no ale o tym w kolejnych odcinkach. Zostawcie subskrypcję na kanale, ustawcie dzwoneczek powiadomień i w drogę! Chciałem tylko powiedzieć, że od 5 minut siedzimy w aucie i przygotowujemy się do wyjścia do opuszczonego hotelu, jednej z głównych atrakcji São Miguel, ale pogoda jest taka, że nie wiem, czego w ogóle zobaczymy. Jak widzicie, jest bardzo ciepło i przyjemnie i nie pada. Jesteśmy pod hotelem, który był jednym z najbardziej luksusowych hotelów na Azorach w całej jego historii, w całej historii Azorów właściwie. Tworzony w 1989 roku, tylko po to, żeby zamknąć go po 18 miesiącach, bo ktoś się przeliczył. Wtedy turystyka na Azorach jeszcze nie była taka popularna, więc po prostu zbankrutowali. Dzisiaj jest zakazane wejście tam oficjalnie, ale z drugiej strony specjalnie nawet postawiony parking, żeby ludzie mogli sobie podjechać, więc oficjalnie nie można wchodzić, ale oficjalnie i tak wszyscy wchodzą. O, ale tu jest widok całkiem niezły. Trochę się rozpogodziło. Staliśmy 5 minut temu przy trasie i widzieliśmy to za mgłą. Teraz widać zdecydowanie lepiej. Mam takie skojarzenie, nie będąc nigdy w Kanadzie, to trochę podobne to wszystko jest do kanadyjskich klimatów. A swoją drogą, Kanada ma dużo wspólnego z Portugalią, bo w samej Kanadzie, zwłaszcza w Toronto, mieszka mnóstwo Portugalczyków. Toronto jest miastem bardzo międzynarodowym, duża diaspora włoska, duża diaspora także portugalska. I mało tego, z Azorów, kiedy tutaj były problemy, po pierwsze z pieniędzmi, panowała tutaj wielka bieda, ale były też problemy w związku z tym, że wulkany w tym regionie wybuchały, no to Stany Zjednoczone i Kanada proponowały Azorczykom azyl. Dlatego wielu Azorczyków wyjechało do Kanady. Mówi się Azorczyków? Stąd jest 1500 do Europy kilometrów, trochę więcej do Kanady. Natomiast wydaje mi się, że jakbyśmy udawali, że to jest Kanada, to moglibyście się na to nabrać. W ogóle, jak zwykle zapomniałem zabrać wlepek. Uświadomiłem sobie to patrząc na ten znak. Tu jest napisane, że entrada prohibida, co tłumaczymy jako wejście zabronione, ale wszyscy mają to gdzieś. Natomiast od razu widzę, że byli tutaj kibice PAOK-u, kibice Eintrachtu Brunswick, byli kibice VfL Bochum, byli kibice Unionu Berlin, byli kibice Estoril Praia, to Portugalia, Lazio, Bochum po raz kolejny. Tu jest coś.pl, poczekaj Polan, co to jest? Wyspa Klub Polska? Nie, Wespa Klub Polska. A, skuterki. Idziemy dalej. Robi się wesoło. I teraz wyobraźcie sobie, jesteście milionerem w 89, macie kaprys i przylatujecie na Azory, które wcale nie były wtedy jeszcze specjalnie turystyczne. Podjeżdżacie tutaj, bo tu jest taki główny wjazd i to jest główne wejście do hotelu. Tędy wchodzili bogole, bo ten hotel był cały w kamieniu, we wszystkich pięknych ornamentach i my teraz próbujemy właśnie tam wejść. Poczuć się jak ci bogacze w 89 roku, tylko musicie mieć dobrze rozwiniętą wyobraźnię, żeby wyobrazić sobie, jak to wszystko wyglądało 37 lat temu. Myślę, że ta sala robiła mega wrażenie, jak się wchodziło na dzień dobry. Azores Horror Story. Spokojnie mogliby tutaj kręcić adaptację Hostelu, wersja portugalska. Wszędzie są ostrzeżenia, żeby tu nie wchodzić, bo się może zawalić, ale nikt sobie z tego nic nie robi. Władze też tutaj specjalnie jakoś nie ingerują, bo przecież mogliby to zamknąć, żeby nie dało się tutaj wejść, a my naprawdę nie musieliśmy się trudzić, żeby tutaj się dostać. To nie jest tak, że skakaliśmy przez jakiś płot, tylko po prostu
podjechaliśmy na oficjalny parking i weszliśmy. Jesteśmy w pokoju na stronę zachodnią z widokiem na Sete Cidades, które pokazywałem Wam wcześniej przed wejściem. Tyle, że stąd widok jest zdecydowanie lepszy niż z dołu. Zróbmy rekonstrukcję. Tu było wejście, tu się wchodziło do pokoju. Po lewej stronie na pewno była łazienka. I to łazienka z wanną, którą nawet jeszcze kawałek widać, bo to jest zapewne wanna albo trumna. Tutaj jest prysznic, możemy wejść zobaczyć. Nie zapalę Wam wyjątkowo światła, bo wyłączyli. Tutaj był kibelek i nawet jeszcze go widać. Po prostu była framuga, tu był prysznic. No a tutaj jak ktoś chciał, to miał wannę. Klasa. No myślę, że w 89 to musiało robić duże wrażenie. Pewnie tutaj była sypialnia. Jeszcze chyba właśnie jest wykładzina, faktycznie, bo mięciutko. To dobra dzianina. No ale widok ktoś miał absolutnie obłędny. O, i kolejna piękna historia. Przed chwilą dopiero co mówiliśmy do siebie, że pięknie się rozpogodziło. Minęło 5 minut i znowu leje. Co tu się dzieje? Mówiliśmy o tym, że pogoda się zmienia i właśnie oberwanie chmury naszło. No i z kiedyś ekskluzywnego pokoju mamy basen. Jakby ktoś chciał, to zapraszamy. Ten hotel jest olbrzymi, ale wcale nie jakiś bardzo wysoki. On ma tylko 3 piętra. Jesteśmy na parterze, a obraz, który widzicie, jest kręcony z ostatniego 3. piętra. Nad kamerą jest już tylko sufit. Na ten sufit oficjalnie przynajmniej nie można było wchodzić, ale 88 pokojów, sala konferencyjna, bar, restauracja, wszystko to się tutaj pomieściło. Jakbyście myśleli, że jak przylecicie w maju na Azory i bierzecie tylko krótkie spodenki i krótką koszulkę, to nie polecam. Idziemy na szlak, idziemy jakieś 4 minuty i zdążyło nas już przewiać, nasłonecznić. Jeszcze tylko deszczu brakuje, ale spokojnie, on za chwilę przyjdzie. O, zobacz, tam już idzie słońce. Tutaj trzeba być przygotowanym absolutnie na każdą pogodę i do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić. I żeby mieć zawsze ze sobą kanapki, bo nie wiadomo kiedy zgłodniejecie. Znajdujemy się na jednym z najbardziej ikonicznych miejsc na całych Azorach. Jak widzicie, widok jest cudowny. To jest widok na kompleks jezior Sete Cidades, czyli na jezioro Zielone i na jezioro Niebieskie. I tutaj jak się przejdzie przez te barierki, to za moimi plecami roztacza się absolutnie cudowny widok. Pocztówki z Azorów, jeżeli kiedykolwiek widzieliście, to właśnie z tym widokiem. Jesteśmy 750 metrów nad poziomem morza, w centrum Parku Narodowego. Wrota Piekieł albo Boca do Inferno, jak nazywa się też czasami to miejsce, chociaż nieoficjalnie. Jak widzicie, widok jest raczej niebiański, a nie piekielny, bo zdecydowanie bardziej kojarzy nam się to z niebem niż z piekłem. Jesteśmy w końcu w chmurach. Nic nie widzimy oprócz białego puchu, który spowiela to miejsce, które kończy się pięknym widokiem na Sete Cidades, czyli na 7 miast, które są wplecione w środek kaldery wulkanicznej, która powstała 35 000 lat temu. Jak się odbije ze szlaku, to można się pomylić, że jest się na Maderze, bo tutaj też lasy wawrzynowe dookoła wyglądają przecudnie, robią mega wrażenie. Ja mam wrażenie, że one są cały czas mokre, nawet jak tutaj nie pada i prawdopodobnie tak jest. Zobaczcie. Dojechaliśmy do pięknego punktu widokowego, z którego widać najlepiej dotąd te oba jeziorka. Azul to po prawej, czyli niebieskie, po lewej zielone, czyli verde. My byliśmy tam był ten punkt widokowy, z którego widzieliście mgłę, mleko, ale teraz wróciliśmy, żeby popatrzeć na nie z innej perspektywy. Zrobiliśmy sobie zdjęcie z taką amerykańską rodzinką, którą spotkaliśmy już wcześniej. Co ciekawe, gość mieszkał w Polsce, właściwie bywał w Polsce chyba, bo tak dobrze zrozumiałem. Rodziców ma z Ukrainy, czy właściwie chyba dziadków. Jak się okazuje, niewiele zrozumiałem, ale na pewno ma rodzinę na Ukrainie i też w Polsce.
Gość myślę, że koło 70 i mówi, że był 12 lat temu ostatni raz w Polsce, teraz mieszka w północnej Karolinie, w Stanach Zjednoczonych, a wcześniej mieszkał w Niemczech, w Japonii, we Włoszech, no i pomieszkiwał w Polsce, tak zrozumiałem przynajmniej, ale co ciekawe, wymienił kilka miast, Gdańsk, Kraków i Bolesławiec. Ceramikę z Bolesławca zapamiętał, więc pozdrawiam Cię, Dominiku, mój serdeczny kolega właśnie z Bolesławca. Ładne miasto, ale tu też jest ładnie. Wśród zielonych pagórków, pasących się krów, znajduje się stadion. Stadion piłkarski, największy na całych Azorach. Spośród wszystkich 9 wysp niewielkiego archipelagu Azorów wyłania się stadion. Stadion, który 2 tygodnie temu, dokładnie 2 tygodnie temu, miał 50-lecie. Otworzony w 1976 roku. Stadion, na którym swoje 2 mecze grała nawet reprezentacja Portugalii. W 1998 i w 2005 roku. Z Mozambikiem i z Egiptem. Oba wygrane. Więc Portugalczycy powinni tutaj wracać. Tyle, że jak potem zobaczycie ten stadion z wewnątrz, z bliska, to przekonacie się, że on trochę odstaje od dzisiejszych stadionów sportowych. Santa Clara, zespół, który tutaj gra, swoje mecze w eliminacjach europejskich pucharów mógł rozgrywać na tym obiekcie. Ale gdyby już doszedł do fazy ligowej Ligi Konferencji, o co Santa Clara walczyła, musiałby grać gdzieś indziej albo tutaj przeprowadzić kilka renowacji, żeby ten stadion został dopuszczony do gry w fazie ligowej europejskich pucharów. Stadion, który może pomieścić 15 000 osób, ale powiem Wam jedną rzecz. To w teorii powinien być za 2 godziny mecz, ale tutaj nikogo nie ma. Coś mi tu nie gra. Zaraz będziemy to sprawdzali. Ty, bo coś tu nie gra, rzeczywiście. Santa Clara. Dzisiaj jest 11. Dzisiaj jest 10? Naprawdę dzisiaj jest 10? To tu jest napisane, że jednak 11 grają pierwszy. Jutro jest meczyk, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zyskujemy cały wolny wieczór, a jutro pójdziemy na mecz, więc ja jestem w sumie zadowolony. A dzisiaj jeszcze nakręcimy z drona ujęcie, jak jest pusty stadion, bo jest taki piękny napis Azores, a jutro by się tego nie dało zrobić. Widzę same pozytywy. Jak ja mogłem to pomylić? Byłem pewny, że ten mecz jest dzisiaj. Na pewno dzisiaj jest 10? Ten mecz jest jutro. Hit. Zanim Cristiano Ronaldo wszedł na salony, i to sporo zanim wszedł Cristiano Ronaldo na salony, Portugalia miała innego, najlepszego strzelca w historii swojej reprezentacji. To był Pedro Miguel Carreiro Resendes. Jak Wam mówię to imię i nazwisko, to pewnie się zastanawiacie, o kim do cholery ja w ogóle plotę. Ale jak Pauleta wychodził na emeryturę, to był najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Portugalii. A w 2004 roku wybudował tutaj, w Azorach, w Ponta Delgada, swoje centrum treningowe, właśnie nazwane jego imieniem i nazwiskiem, z bardzo charakterystyczną cieszynką. Rozkładał ręce po każdym strzelonym golu, co nadało mu przydomek Orzeł z Azorów. I tak sobie leciał m.in. w 2002 roku w Korei Południowej, kiedy strzelał 3 gole reprezentacji Polski. Ten nasz Pedro Miguel, czyli Pauleta, swój przydomek zawdzięcza babci. W rodzinie babci pseudonim Pauleta przekazywano z pokolenia na pokolenie, aż w końcu trafiło na Pedro Pauletę, którego my znamy z m.in. 2002 roku, ale te 3 gole przeciwko reprezentacji Polski to nie był wcale jego największy sukces. Jeden z wielu, ale to był 3-krotny król strzelców Ligi Francuskiej, strzelał gole dla Bordeaux, strzelał gole dla PSG, strzelał gole także w Hiszpanii, choćby dla Deportivo La Coruña, ale wychowankiem Pedro Pauleta był oczywiście Santa Clary. Pedro Pauleta miał marzenie jako człowiek stąd, żeby przyprowadzić wielką piłkę nożną na Azory. Jako że na Azorach w tych stronach nie było wielkich piłkarzy, to Pedro Pauleta jako zawodnik, który osiągnął niebywały sukces, stworzył fundację i później także właśnie ten kompleks dla dzieciaków z Azorów. Na São Miguel, na tej wyspie, na której jesteśmy, mieszka około 140 000 mieszkańców. No i część z tych dzieci, które grają w piłkę, mają zajawkę, ale nie tylko do piłki, bo tu są hale do różnych innych sportów, mogą się właśnie kształcić pod inicjatywą Pedro Paulety.
Zobaczcie, tutaj można sobie z takiej perspektywy oglądać mecze na sztucznej nawierzchni, bo to jest pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Tam przed tym boiskiem mamy halę do tenisa, nawet teraz ktoś gra, bo słyszymy. Jest maleńka trybuna po prawej stronie. A tutaj mamy zdjęcia Pedro Paulety z jego czasów gry w piłkę, w koszulce PSG, w koszulce reprezentacji Portugalii. Orzeł z Azorów, czy też czasami nazywany cyklon z Azorów. Jako że tutaj dosyć mocno wieje, Pedro Pauleta, a miał się czym pochwalić. Jaram się, bo wchodzimy, słuchajcie. Trochę przepłaciliśmy. Pamiętam, że jechał w takiej. Wiosna na Azorach. Doszliśmy do momentu, gdzie zaczynają się schody.